Cześć! Dziś będę mówiła o pracownikach zakwaterowania i agencji, czyli osobach, które powinny nam pomagać podczas pobytu za granicą, po przyjeździe do Holandii dokładnie i powinny być naszym wsparciem. Dzisiaj opowiem o tych najważniejszych osobach, która osoba od czego jest i w jakiej sprawie się do nich zwracać. Zapraszam Was na mojego Instagrama, który nazywa się tak samo jak ten kanał, czyli 7tulips. Możecie w nim znaleźć różne ciekawostki związane z życiem w Holandii i nie tylko. Taka pierwsza osoba, z którą będziemy mieli na pewno do czynienia po przyjeździe na lokację, jeżeli przyjeżdżamy do Holandii, to jest koordynator zakwaterowania. Może to też być osoba, która będzie się zajmowała przekazaniem samochodu. Jeżeli otrzymamy samochód służbowy i będziemy kierowcą, no to koordynator też często odpowiada za kwestie samochodu, przekazania nam kluczyków, podpisujemy też często umowę. Na temat transportu do pracy nagrałam inny odcinek, który jest dostępny na kanale. Także możecie sobie go obejrzeć i się dowiedzieć, jak wygląda kwestia transportu do pracy i jak to przebiega cały proces, jeżeli chodzi o samochód, więc teraz nie będę tutaj tego szczegółowo opowiadała. Koordynator zakwaterowania jest to osoba odpowiedzialna za zapewnienie wygodnego i bezpiecznego zakwaterowania oraz transportu do pracy. Jeżeli chodzi o bezpieczne i wygodne zakwaterowanie, to jest pojęcie względne, że tak powiem, bo jest mnóstwo historii, ja bym mogła też poopowiadać i tak jakby każdy z nas opowiedział swoją historię, ten kto był na zakwaterowaniu agencyjnym, to wszyscy razem byśmy napisali bardzo, bardzo grubą książkę. I wiadomo, że to zależy. Zależy, gdzie trafimy, do jakiej agencji, na jakie zakwaterowanie, w którym mieście, w jakim budynku i tak dalej. Więc nie ma reguły. Czasami możemy trafić bardzo fajnie, a czasami możemy trafić beznadziejnie. I koordynator zakwaterowania jest też osobą, która ma nam pomóc, tak? Jeżeli dzieje się coś źle na lokacji, jeżeli mamy też problem z lokatorami, to powinniśmy mieć możliwość zwrócenia się do tego koordynatora. Natomiast jak oni już pomagają i czy zawsze pomagają, to już zależy od osoby. Kolejna osoba to jest mentor. Mentor zajmuje się rzeczami niezwiązanymi z pracą, takimi jak karta ubezpieczenia zdrowotnego, wyjaśnienie specyfikacji wypłaty, problemy na lokacji, pomoc w umówieniu wizyty u lekarza czy dentysty, braki na lokacji mieszkalnej i pytania dotyczące samochodu służbowego. Jeżeli chodzi o mentora i koordynatora zakwaterowania, to powiedziałabym tutaj, że to zależy, jak to wygląda w danej agencji. Tak naprawdę to wszystko zależy od tego, gdzie trafimy, do jakiej agencji i jak jest ułożona ta struktura, jeżeli chodzi o pracowników. Kto ma jakie przydzielone obowiązki po prostu. Czyli może być tak właśnie, że na przykład jak przyjedziemy na lokację, to mentor będzie odpowiadał za samochód, a koordynator zakwaterowania tylko za zakwaterowanie, czyli za danie nam kluczy do domku, mieszkania, tak? I będzie po prostu od innych kwestii, a w sprawie samochodu będziemy musieli się zwrócić do mentora, więc te obowiązki mogą być różne u tych pracowników. Niekoniecznie będzie tak, jak ja tutaj mówię, tak? Że dosłownie wszystko tak samo będzie, tak? To zależy tak naprawdę od agencji i od tego, jak jest to wszystko tam ustalone. Planista, czyli osoba po prostu układająca grafik. Do tej osoby zwracamy się, jeżeli chcemy właśnie uzyskać jakieś wolne dni po prostu, jeżeli chcemy urlop. Jeżeli mamy zika, tak, to ta osoba może też do nas na przykład napisać albo zadzwonić. Kolejne osoby to są pracownicy biura agencji, takiego stacjonarnego biura agencji. To są osoby, o których zwykle można zapytać o wiele rzeczy związanych z pracą, umową o pracę, wypłatą. No i też chciałam zaznaczyć, że jeżeli chodzi o planistę, to może być po prostu tak, że w biurze agencji będzie osoba, która będzie planistą, albo dwie osoby, które będą planistą. Mogą być po prostu osoby, które mają różne obowiązki. No i też zaznaczam, że może się zdarzyć tak, że trafimy do agencji, w której nie będzie takiego stacjonarnego biura. Czyli na przykład będzie produkcja ciastek, przykładowo trafimy do
firmy, w której będziemy po prostu produkowali ciastka i nie będzie tam biura agencji. Po prostu nie będzie go fizycznie. Jedyny kontakt będzie możliwy taki na odległość, czyli telefon, e-mail, może też WhatsApp i to jest możliwe, bo dużo agencji tak robi, że nie ma po prostu swojego biura w każdej firmie, albo ma biuro w jeszcze jakimś innym mieście niż w tym, w którym my mieszkamy. Może tak się zdarzyć, więc warto na to zwrócić uwagę, po prostu na to uczulam, że może tak być. W biurze agencji też często możemy po prostu na samym początku podpisywać umowę. Często się zdarza tak, że przyjeżdżamy do biura agencji, czy to jest biuro w Polsce, bo wyjeżdżamy z Polski, czy też po prostu zmieniamy pracę na terenie Holandii. To może się zdarzyć tak, że będziemy podpisywali umowę w biurze stacjonarnym i przy podpisywaniu umowy od razu można też o coś zapytać, dopytać się. Ewentualnie też dostajemy buty robocze, westa i chip do logowania, tak? Przykładowo tutaj mówię, bo to zależy, jak agencja ma to wszystko poukładane, jak to wszystko funkcjonuje w danej firmie. Często jest tak, że biura agencji te stacjonarne mają wyznaczone godziny pracy, więc nie będą czynni od poniedziałku do piątku. Może się tak zdarzyć, ale nie zawsze. Czasami jest tak, że biuro agencji ma wyznaczone godziny pracy i może to być na przykład tak, że przyjdziemy do pracy i tylko przed pracą będziemy mieli kilka minut, żeby coś załatwić. Albo może być tak, że w trakcie naszej przerwy będziemy mogli podejść, bo tylko wtedy będzie biuro otwarte. Czyli na przykład od 13 do 15, a my pracujemy od 8 do 15 przykładowo, tak? I na naszej jakiejś tam przerwie możemy podejść. Tak to jest czasami skonstruowane, więc też na to uczulam. I też może się zdarzyć tak, z czym ja kiedyś się spotkałam, że przyjdziemy do biura, powiemy pani, jaka jest sprawa, o co chodzi, że na przykład nam się wypłata nie zgadza, a pani powie, proszę napisać maila. Bo czasami też zdarza się tak, że osoba z biura się tym nie zajmuje, jest specjalny mail, na który można wysłać payslip, czyli pasek wypłaty i napisać maila z wyjaśnieniem, co się tam stało, jaka jest niezgodność i w taki sposób też to czasami jest załatwiane. Osoba z biura agencji umywa ręce, ktoś inny jest od tego, proszę pisać. Myślę, że te osoby to są takie najważniejsze osoby, do których możemy się zwrócić o pomoc. Oczywiście, tak jak już mówiłam wcześniej, w praktyce różnie to wygląda. Natomiast warto mieć na uwadze to właśnie, od czego mniej więcej dana osoba jest i przede wszystkim, jeżeli dostajecie maila od agencji na samym początku pracy i macie tam podane dane kontaktowe do mentora, do koordynatora i tak dalej, to warto jest sobie zrobić screenshota albo sobie gdzieś po prostu zapisać w jakimś notesie albo po prostu w telefonie i mieć to pod ręką gdzieś, po prostu mieć to zanotowane, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się to może przydać, a przykładowo dostajemy 5 różnych numerów telefonów. I potem nam się mogą maile pogubić, bo wiadomo, jak to różnie bywa, tak? Coś może być skasowane z złośliwość rzeczy martwych, tak? Więc warto sobie po prostu te dane kontaktowe gdzieś zapisywać, żeby wiedzieć, która osoba od czego jest. Zapraszam Was jeszcze raz na mojego Instagrama. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa!